Studio VTV poleca najnowszy numer miesięcznika Nieznany Świat. Najnowszy numer już w kioskach. Czy emocje mogą zamienić się w choroby? Czy ktoś z Państwa kiedykolwiek słyszał o totalnej biologii, psychobiologii? Sonia Ross, dziennikarka z wykształceniem medycznym. Bo każda emocja połączona jest z określonym organem. Dlaczego ja zachorowałam? Dlaczego w tym momencie? Co takiego się w moim życiu wydarzyło? I dlaczego to jest najlepszym rozwiązaniem mojego mózgu, uruchomienie takiego właśnie programu specjalnego? Zapraszamy na wyjątkowe i niepowtarzalne warsztaty. Totalna biologia po ludzku i dla wszystkich. Czy emocje mogą zamienić się w choroby? Więcej informacji pod adresem mailowym warsztatyvtv@onet.pl. Studio VTV gości w Państwa domach od wielu lat. Co weekend wyjeżdża w inny zakątek Polski. Dlaczego chcę, żeby Studio VTV przetrwało? No chociażby dlatego, że spotykamy się tutaj naprawdę ze wspaniałymi ludźmi. Założyliśmy zbiórkę na zrzutka.pl na utrzymanie comiesięcznego studia, kosztów związanych z produkcją nagrań. Link znajduje się pod tym filmem. Jeżeli możecie, proszę Was ogromnie o to, abyście nas wsparli chociażby najmniejszą kwotą. Będziemy mogli realizować nagrania, nie myśląc o tym, że nie będziemy mogli uzbierać pieniędzy na czynsz. Już w grudniu spotykamy się na wielkim finale po to, abyśmy mogli podsumować to wydarzenie, zbiórkę na utrzymanie Studia VTV. Zapraszamy do wsparcia Studia VTV na portalu zrzutka.pl. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy widzowie, mam przyjemność po raz pierwszy spotkać się z tematem dosyć mało znanym chyba w Polsce, a bardzo znanym w Azji, ale może się mylę, więc o tym na pewno się dzisiaj dowiem. Moimi gośćmi i tematem chirurgią fantomową zajmują się od wielu lat Monika Włoszczak i Zbigniew Żywiec. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo Witam serdecznie. Państwa serdecznie. Temat bardzo ciekawy. Pani Moniko, Pani od jakiegoś czasu zajmuje się właśnie, mając swój gabinet, nie tylko chirurgią fantomową, ale także szeregiem różnych innych takich niekonwencjonalnych metod. Proszę powiedzieć trochę na ten temat. U mnie zaczęło się to właśnie tym zainteresowaniem pomocy ludziom i w związku z faktem, że miałam studia za granicą w Walii, tam było dosyć ponuro, moje uczucia empatii i w ogóle poczucie jako empata tam się bardzo powiększyło, bo było zablokowane. Ja nie wiedziałam, co już ze sobą zrobić, bo i ból fizyczny miałam, i ból psychiczny, i żaden lekarz, nic już za bardzo nie pomagało. Tak więc zwróciłam się wtedy w kierunku medycyny niekonwencjonalnej i tak zaczęło się u mnie z reiki. Jak zostałam aktywowana na reiki, to mistrz powiedział, że właśnie dlatego te wszystkie uczucia empaty eksplodowały we mnie, ponieważ one były stłamszone. Brzmi to absurdalnie, ale jednak tak było. Ponieważ nie miały ujścia, to powodowały, że eksplodowały od środka i sprawiały mi wszystkie bóle i psychiczne, i fizyczne. Potem, jak zaczęłam pracować z metodą reiki, no to już było to dla mnie coś fajnego, tak wow, takie. Następnie stwierdziłam, że nie, to jeszcze czuję potrzebę więcej wiedzy z tego świata, więcej możliwości pomocy ludziom, więc zaczęłam się interesować i skończyłam warsztaty z rytualistyki, głównie słowiańskiej. Jak zaczęłam pracować z rytualistyką słowiańską i z tymi wyższymi instancjami, to zaczęło mnie to coraz bardziej pasjonować, więc poczułam jeszcze większą potrzebę, żeby po prostu móc pomagać ludziom, ponieważ im więcej mam technik w ręce, tym bardziej jestem w stanie dopasować coś do pomocy człowiekowi. I tutaj pojawił się mój nauczyciel,
który już miał podchody do mnie wcześniej, właściwie to ja miałam podchody, ale jeszcze chyba nie była na mnie pora. I zaczęłam się tutaj właśnie zajmować tym tematem. Zaczęła się medycyna fantomowa, ponieważ ona jest oparta na fizyce kwantowej, a ja jestem po informatyce śledczej, tak więc tutaj do mnie zaczęło bardziej to przemawiać pod względem logicznym też, tak? I praca z tym, z bytami wyższymi, z energiami wyższymi w czasie chirurgii fantomowej stała się na tyle fantastyczna i na tyle mocna, że wszystkie inne techniki, które nauczyłam się wcześniej, tak jak reiki, rytualistyka, Zeszły zostały na drugi dodane. plan. Tak, zostały tylko dodane ewentualnie w momentach, kiedy chirurgia fantomowa, no powiedzmy, byłaby lekko ryzykowna, na przykład dla mojej energetyki przy ściąganiu tak zwanych bytów, tak? No lepiej jest mi zrobić rytualnie, ściągnąć i nie angażować mojej własnej energii, żeby nie stracić, czy tam nie było jakiegoś uszczerbku, czy ryzyka na moim zdrowiu. Bo czasami jakby te są silne, to po prostu tak to wygląda, że... Tak, tak. I w ogóle jak u Państwa, zarówno u Pani Moniku, jak i u Pana Zbigniewie, pierwszy kontakt z chirurgią fantomową, bo to zazwyczaj chirurgia fantomowa to kojarzy nam się z Filipinami, z zabiegami takimi bezkrwawymi, prawda? Chociaż czasami ta krew się też pojawia. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Bo dokładnie to jest praktycznie chirurgia, po prostu bezkrwawe operacje przełożone na język polski. To jest po prostu, praktykuje się już po polsku i nazewnictwo jest polskie, więc wtedy jest łatwiej zrozumieć na przykład uczniowi, o co chodzi, prawda? Jak po raz pierwszy Pan się z tym spotkał? I skąd to zainteresowanie, kiedy to było? Powiem tak, że kiedy przeszedłem przez kilka różnych rodzajów, różnych technik, które poznałem, ciągle mi czegoś brakowało, bo się okazywało, że no można tym zrobić to, a nie można tego i tamtego. Kiedy zetknąłem się z chirurgią fantomową, to wydawało mi się na samym początku, że to jest coś, no, co nie bardzo wiem, czy ja to obejmę, bo to się wydawało takie trochę ponad rozum, bo wychodziło ponad rozum, kiedy słyszymy na wykładzie, że zaraz pokażę Państwu, jak wyjmuje się kręgosłup na przykład, no to tak sobie człowiek myśli, to ja tu przyjechałem się czegoś nauczyć, a oni mi mówią, że będą rękami wyjmować kręgosłup. No i to troszeczkę tak dawało do myślenia, no ale kiedy stanąłem przed faktem, że musiałem ja to zrobić, to się okazało, że wszystko jest dla ludzi, więc trzeba to tylko uświadomić sobie i zrozumieć, że nie możemy się ograniczać własnym umysłem, bo to właściwie nasz umysł nas ogranicza i dlatego nie możemy tego pojąć. Ale jeżeli puścimy wodze fantazji, ja myślę, że umysł to jest coś takiego, co nie ma granic chyba i tu należałoby wyjść poza te właśnie granice. I cała przyszłość chirurgii właśnie będzie chyba polegała na tym, że pomimo, że już potrafimy wiele zrobić, to jeszcze nie jest to koniec. Czyli to jest raczej początek dopiero czegoś nowego i dobrego. Pani Moniko, a u Pani jak to było? Który to rok i dlaczego tak się Pani tym zainteresowała? Jak się Pan Zbigniew pojawił na drodze? No więc pan Zbigniew w ogóle leczył mojego tatę. Mój tata miał tam problemy z przepukliną? Z przepukliną. I tak właśnie się poznali. Ja nie mówię, ja nie byłam gotowa. W tamtym momencie nie byłam na to gotowa. No bo nie oszukujmy się, na początku jest to, mimo że to jest połączone z nauką, jest to lekko absurdalne. I tak na zdrowy chłopski rozum. Tak. Ale właśnie jak zaczęłam powoli, małymi kroczkami zaczynać od reiki i zobaczyłam, że to działa, potem z tą rytualistyką, która już jest wyższym poziomem abstrakcji, a potem właśnie ta chirurgia fantomowa, gdzie no Zbyszek powiedział mi, jak przyszłam na warsztaty, pamiętam, powiedział mi, że zobaczysz, teraz uwierzysz. Że nie ma tak, że po tych warsztatach nie uwierzysz. Który to był rok? To było 2 lata temu. no jakoś tak. I to jest właśnie ważne, żeby uwierzyć Tak. i wtedy już wszystko idzie.
Łatwiej, tylko że no nie jest to proste uwierzyć w to, co nam się wydaje nie do wiary, jak to się mówi, prawda? Mózg zawsze. Dlatego ludzie często mówią czary mary, cuda świata i tak dalej, ale ja myślę, że to jest po prostu przyszłościowa nauka, którą trzeba będzie niestety rozwinąć, zgłębić i bardziej tak, żeby oficjalnie dla wszystkich była bardziej dostępna. Pani Moniko, jak pani dzisiaj z perspektywy sama pani wykonuje zabiegi fantomowe, między innymi. Jak pani ocenia, jak środowisko, jak społeczeństwo ocenia tego rodzaju? Czy jest zainteresowanie, czy są obawy, kiedy ktoś przychodzi do pani? Tak, właśnie jak obserwowałam Zbyszka, to wszystko wydawało się takie jakieś łatwe, tak? No wiadomo, klienci dzwonią, zawsze dzwonili. On tam trochę poopowiadał, tutaj im trochę pomógł, nakierował, tutaj ewentualnie przeprowadził zabieg. No, ale jak doszło do kontaktu z klientem, wiadomo, to ten stres na początku. Tutaj pojawia się też te wszystkie, no bo trzeba przeprowadzić wywiad z klientem, tak, z pacjentem, czy dowiedzieć się, gdzie leży problem. Ponieważ wiemy z tej totalnej biologii, że nasze emocje, czy konkretne jakieś energie mają wpływ właśnie na narządy w naszym ciele. I to jest właśnie pierwszy krok problematyczny, tak, żeby porozmawiać, bo sporo też na nas spada, tak, jakby pod względem psychologicznym. Potem następnym problemem, z jakim ja się spotkałam, jest oczekiwanie. Energia potrzebuje 21 dni, około 21 dni, żeby maksymalnie się skumulować w ciele i zacząć działać. Ale to nie tylko nasze działanie musi być też działanie osób, które przychodzą. A tutaj, no nie oszukujmy się, ale przychodzą ludzie, którzy po prostu mają oczekiwania i myślą, że jak Jezus po prostu dotkniemy ich, bez ich wiary, tak? Oni wcale nie muszą wierzyć, my zrobimy magię, nie wiadomo jak to podziała. W ogóle bez ich pracy własnej, bez jakiegokolwiek ruchu z ich kierunku. Kolejnym problemem jest to, że właśnie jak ktoś nie jest gotowy. Przyjdą i powiedzą, no dobrze, niech pani jednak pomoże, ale ja za bardzo nie wierzę. No bo tak to wygląda, że właśnie ja sama miałam taki przypadek, pracowałam nad osobą bliską, pomagałam, oczyszczałam, utrzymywałam przez jakiś czas w wysokich wibracjach, no i to nic nie dało, ponieważ mimo próśb, mimo rozmów, że potrzebna jest akcja zmiany progresu ze strony osoby, która jest leczona, no to z tamtej strony nic nie było. Więc niestety, ale po jakimś czasie ja też musiałam się poddać, bo dusza ma wolną wolę. Każdy człowiek ma wolną wolę i no, ona musi być zachowana. Ja nie mogę też ze swojej strony nikogo do niczego zmusić. I jak ktoś nie chce nad sobą pracować i myśli, że zostanie to za niego zrobione, no to nie ma to w ogóle prawa bytu. I wiem, że Miś też miał takie przypadki, gdzie musiał się po prostu poddać, bo osoba nie chciała nic ze swojej strony zrobić, a oczekiwała, że wszystko zostanie zrobione. Niestety nie da się zrobić za kogoś czegoś, więc my mamy przygotować pacjenta, żeby zrozumiał istotę, co powinien sam zmienić sobie w swoim życiu, żeby to się zmieniło w jego życiu. A wracając do tego, co mówiła pani Monika, że po prostu trudno jest na początku, więc ja myślę, że wszyscy tak mają. Ja też to przeżywałem, kiedy czekałem na pacjenta i pacjent nie przychodził na przykład, albo inaczej. Myślałem sobie, Boże, a jak przyjdzie taki mądry, wykształcony i zacznie zadawać 100 pytań, to co ja mam mu odpowiedzieć, prawda? I powiem szczerze, że wszystko zależy od wiary w siebie. Więc kiedy jesteśmy gotowi na to, to wtedy nie ma problemu i jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Dlatego ja zawsze do uczniów mówię, że tym trzeba być. Po prostu być i nic więcej. Tak. Dam przykład. Kiedy pomyślałem na ten temat, że przyjdzie taki ktoś, za 2 dni pojawiło się 2 panów w czarnych garniturach. Dzień dobry, bardzo elegancko. Proszę pana, ja mam problemy z nosem, bo coś tam mu się porobiło i jak mi pan to by zrobił, czy jest pan w stanie? Ja mówię tak, to jakby pan to zrobił, to powiedział tak, że jak mi
Jak mi to przejdzie, to ja panu zapłacę dwukrotnie więcej, jak pan poczeka na te pieniądze. Ja mówię, okej. No i byłem w szoku, bo tyle, co myślałem dzień wcześniej, prawda, jak to by było, i stanąłem przed faktem. Czyli jakby przyciągnąłem, no ale już nie było wyjścia. Klienta na stół i wtedy cała wiara skupiła się w jednym miejscu. Panie, spraw, żeby to się po prostu poszło tak, jak trzeba. Zrobiłem wszystko z wielkim skupieniem i uwagą. Panowie podziękowali i poszli. No i czekam za miesiąc na jakiś efekt. Efektu nie ma, bo nie ma pana. I tak później zapomniałem o przypadku, nie było problemu. Po roku czasu spotykam na ulicy tego pana. Ten pan podchodzi, przeprasza mnie bardzo i mówi, że 50 razy się już wybierał do mnie, żeby mi zapłacić, no ale jest zabiegany, zapracowany, nie ma jak. I oczywiście wyjmuje pieniądze, wkłada mi tam garść pieniędzy do kieszeni i to dla mnie to nie te pieniądze były przyjemnością, tylko to usłyszenie, kiedy on mówi, że przeszło mi to wszystko. I tutaj tylko dało mi takie podniesienie do góry, że uwierzyć w siebie. I dlatego mówię tutaj, wiara Każdy czyni zabieg cuda. podnosi, nie? Każdy Dokładnie, zabieg podnosi więc- wiarę. Także człowiek musi sam siebie przekonać, czyli musimy przekonać swój umysł. Tak. Przynajmniej zacząć od tego. Pani Moniko, jak ktoś do Pani przychodzi do gabinetu, ja zastanawiam się, bo nigdy nie miałem do czynienia z metodą fantomową, chirurgią fantomową, bo pewnie nie tylko osobiście można być, ale gdyby można było omówić, jak się trzeba przygotować? Czy Pani kładzie kogoś na stół, ktoś się musi, nie wiem, rozebrać? Czy to są jakieś zabiegi, gdzie się dotyka całego ciała? Czy to są jakieś lalki, które dotyka się, ktoś jest w Australii, a ja dotykam jakieś lalki? Jak to wygląda dla osób, które w ogóle nie mają pojęcia na ten temat? Powiedz na temat na odległość. No właśnie tak. No najpierw może odpowiemy tak odnośnie tego, jak to wygląda. Tam Zbyszek już wspominał, co prawda, wcześniej, jak wygląda zabieg. Tak więc no my pracujemy dosyć blisko ciała, tak więc na pewno trzeba się przygotować, że ktoś może nas dotknąć o tak. Ale w ubraniu jesteśmy. Są niektóre zabiegi, które chyba dwa... No właśnie o to chodzi, że są zabiegi, które są zabiegi głębokie, gdzie rozcinamy brzuch, wchodzimy do środka, wyjmujemy Ja już się boję. narządy, wyjmujemy narządy, prawda, i tak dalej. I niestety, ale do takiego zabiegu trzeba odsłonić ciało. Więc To problematyczne, tak? ten urywek ciała, gdzie trzeba pokazać, więc to odsłaniamy. Wtedy możemy w sobie po prostu robić wszystko. Resztę zabiegów może być w ubraniu, problemu nie ma. Więc Ale to dlatego, że po prostu jest lepszy dostęp. My możemy pracować też na odległość, ponieważ jako ludzie pracujący z energią mamy dostęp, każdy ma dostęp, ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, nie praktykują tego. Mamy dostęp do tego świata astralnego, tak? I tam wszystko jest zapisane. I my właśnie stamtąd, jeżeli robimy zabiegi na odległość, to z tym właśnie światem pracujemy. I tak komunikujemy się, że tak powiem, z tą osobą, na której ma być przeprowadzony zabieg. Tak więc niekoniecznie pacjent musi być na miejscu. Wiele zabiegów jest robionych na odległość, bardzo wiele, ponieważ nie każdy może przyjechać. Ja jestem w Warszawie, Zbyszek jest pod Krosnem, tak więc nie każdy ma blisko, zwłaszcza na przykład z góry. Ale na czym polega ten zabieg? Czy to używacie Państwo jakichś fantomów? Bo chirurgia fantomowa. Człowiek jest fantomem. To człowiek ma ciało eteryczne i to ciało eteryczne właśnie jest w naszym ciele, tak? I to jest ten fantom, na którym my pracujemy. może ja powiem bardziej obrazowo, żeby było łatwiej dla zrozumienia dla widzów. Więc spróbujmy pomyśleć. Dawniej telefon mieliśmy na korbkę, był kabel podłączony, halo, po drucie poszło i każdy rozumiał, o co chodzi, prawda? Teraz komórka Kabla nie ma. nie ma, ale rozmawia się dalej, prawda? Więc teraz spróbujmy pomyśleć, że tutaj jest właśnie podobnie, że wszystko, co robimy przy zabiegach, to podstawą jest informacja. Więc informacja, czyli informacja płynie, energia płynie, informacja płynie za. Tak samo przy zabiegach, jak robimy, to podajemy informację do ciała, do narządu tam, żeby ono się zmieniło, żeby wiedziało, co ma robić, bo tam jeszcze ono ma swoją matrycę, ono wie,
co jak ma być, ale wszystko jest informacją. Właśnie chodzi o dokładnie o tą informację. Dlatego nie ma się nad czym zastanawiać, jak to jest, że się robi na odległość. Ksiądz błogosławi wszystkich i co? Wszystkich? Do każdego by musiał się podłączyć, dotknąć? To teraz jeszcze pytanie jedno, czy ktoś musi być obecny w czasie sesji, czy zamawiam sobie u pani Moniko, że proszę tam popracować nad moją nerką, nad kamieniem nerkowym i ja idę sobie do pracy albo idę spać, a pani pracuje. Czy ja muszę być obecny na Skype'ie na przykład, czy tam na Zoomie? Ja na razie odpowiem. No to nie musi być. Ja zazwyczaj ze swojej strony wiem, że Zbyszek też tak robi. Informujemy pacjenta. Dobrze, to ja teraz właśnie w tym momencie, czy tam nie wiem, za godzinę i właśnie teraz zaczynam, tak? I wtedy właśnie, żeby ta osoba też się trochę skupiła na tym, co w tym momencie czuje, żeby nie było, że nasze słowa padają na marne. Tak więc nie ma takiej potrzeby właśnie, żeby być w tym momencie, czy na wideo rozmowie, czy na przykład, czy ten, tak? To jest trochę nawet wygodne dla Tak, osób, którzy zdecydowanie. korzystają z tego, prawda? Tak. Poza tym różne pory dnia czy nocy, jak ktoś dzwoni z Australii, to może być zupełnie inna pora dnia, Tak. prawda? Czy z Ameryki. Tak, no właśnie ja też podróżuję po świecie sporo i też właśnie prowadzę zabiegi też na odległość ze względu na to, że mnie nie zawsze jestem w Polsce. Czasem prowadzę zabiegi na ludziach w Wielkiej Brytanii i w Ameryce. Tak więc tutaj właśnie ta różnorodność pod względem, znaczy możliwość właściwie działania zdalnego, że tak powiem, dzięki temu światu astralnemu jest błogosławieństwem w tym momencie. Dobrze by było, jeszcze dodam do tego może, gdyby pacjent jako pierwszy raz miał możliwość być na miejscu, gdzie możemy mu zrobić zabieg, on wie, czuje, przeżył to, a później, kiedy już jest za granicą, to on wtedy wie, o co chodzi i wtedy siada na fotelu, relaksuje się, ewentualnie może jechać samochodem czy oglądać sobie telewizję, ale on wie, czego się spodziewać, on wie, co się z nim dzieje. Wie, że też I w to danej jest po godzinie prostu będzie wtedy taki pełny zabieg. luksus. Już nie musi przyjeżdżać i tak dalej, bo dawniej pacjenci na przykład z Niemiec musieli przyjechać i być tydzień na miejscu, żeby tych zabiegów zrobić, żeby go tam po prostu wyciągnąć z tego, podnieść. Dzisiaj po prostu dzwonią, rozmowa na godzinę, temat zamknięty. Tak, bo dla nas bardzo ważne jest, że musi być zgoda osoby, tak? To jest właśnie to, na Taka czym... podstawa do tego, Tak. żeby można... Tak, stąd też właśnie na przykład jak osoby w śpiączce są, prawda? To my też nad takimi osobami możemy pracować. Oczywiście nie mogą one udzielić zgody jako one i w tym wypadku to jest rodzina, najbliższa rodzina może udzielić zgody, proszę o pomoc. My oboje mieliśmy taki przypadek, gdzie razem pracowaliśmy nad młodą dziewczyną w śpiączce. I tam właśnie też była udzielona zgoda, bo dziewczyna była w stanie nieprzytomnym. A Tak? jaka skuteczność potem? Jak? Jaka skuteczność? Ja opowiem. Jeżeli sprawdzamy na przykład pacjenta takiego w śpiące, to w konstelacje duchowe, które sobie robimy wcześniej, w pierwszym odcinku mówiliśmy na ten temat, co to jest, po prostu nam pokazuje, że dany pacjent jest wyłączony we wszystkim, tylko w jednym miejscu, prawda, jeszcze funkcjonuje, bo żyje, ale on nie kontaktuje. Kiedy robimy mu zabieg, to mu wszystko włączamy, prawda? I on zaczyna odbierać bodźce zewnętrzne. Ciało zaczyna się on regenerować. zaczyna inaczej funkcjonować, on zaczyna czuć, widzieć i tak dalej. To są bardzo trudne przypadki, bo taki przypadek to czekaliśmy kilka dni, nim otworzył oczy, nim w ogóle To bardzo duży sukces. zaczął kilka dni. kontaktować się, prawda, i tak dalej. No ja mam takich przypadków kilka, gdzie po prostu gość wrócił do normy całkowicie i oczywiście jeszcze rehabilitacja, ale to chodzi bardziej o rehabilitację fizyczną, bo był po wypadku, ale psychicznie funkcjonuje prawidłowo i nie ma problemu. Ale to pytanie, co Państwo robicie? Normalnie robi się mu zabieg na odległość. Ale dobrze,
Nie jest to zabieg bioenergoterapeutyczny, nie jest to zabieg naturalny z wyjmowaniem nerki. Tak. Więc No. co to działa? Co powoduje, że człowiek na przykład wychodzi ze śpiączki, jeżeli tak Państwo Podajemy twierdzicie? informacje, ale po kolei musimy przejść przez wszystkie jego ośrodki, żeby go uruchomić, czyli jego poczucie bezpieczeństwa musimy uruchomić, następnie jego kreację i seksualność musimy uruchomić, później jego emocje musimy uruchomić, uczucia, komunikacja, intuicja i wyższe jaźnie. Kiedy nam się to uda i w relacji, konstelacji wychodzi, że ma równowagę lub nadwyżkę, to znaczy, że ma się z czego regenerować i organizm zaczyna się leczyć, prawda? Funkcjonuje. To ja tylko konstelacje są przykładem, że to można zobaczyć, że tego jest i że jest z czego, że on nabiera sił, prawda? Naukowo nie wiem, trudno by to było No właśnie, wytłumaczyć. co na to lekarze? Spotkali się Państwo z No, opiniami? my mieliśmy taką sytuację właśnie tam z tą jedną, jak pracowaliśmy w śpiączce. No. To była taka sytuacja, że no, były przewidywania, że to jest sepsa bodajże. Potem jak zaczęliśmy pracować, no to tak jak wspominaliśmy, ja odczuwam fizycznie na sobie i emocje, i uczucia, jak pracuję z człowiekiem. Zbyszek widzi. I widzieliśmy tam ogromny konflikt w środku tej osoby. Taki wewnętrzny, po prostu coś musiało się w życiu podziać, że właśnie aż tak się zadziało. No ale nie było jak zapytać, wiadomo. No a ludzie naokoło też nie zawsze rodzina powie, czy... Czasami nie wiedzą. Był taki wewnętrzny sprzeciw. Tak, tak. Kiedy usunęliśmy po prostu, bo doszliśmy To do co tego, doszło? co to jest. To powiedzieli, że to choroba autoimmunologiczna. Zmienili z sepsy lekarze, to jest przykład nasz. Lekarze zmienili, nie, to jednak nie sepsa, to jest choroba autoimmunologiczna. I wtedy było pytanie od rodziny, skąd wy wiedzieliście, że tam jest konflikt, tak? No, a tam wewnętrznie po prostu był konflikt taki, że... Choroba autoagresywna, tak? To jakby ucieczka poszła w chorobę, żeby na przykład nie dopuścić do Tak, małżeństwa, tak. a więc poszła w chorobę, ona umiera i koniec. Że No, po ale prostu to- nie, akurat w tam przypadku było, żeby po prostu nie dopuścić, a z drugiej strony nie chce małżeństwa, ale nie chce ranić tej osoby. Tak więc tutaj jest tak, nie chce ranić osoby. Jak się to zakończyło? Przepraszam. No więc zakończyło się tak, że osoba wybudziła się ze śpiączki. Tak? I w tym momencie nasza praca, my zostaliśmy odcięci troszeczkę. A co ze ślubem? A to już... Nie mamy bladego pojęcia, ponieważ nas odcięto w tym momencie. Nie wiadomo, co się tak naprawdę stało. My tylko dostaliśmy informację, że wybudziła się osoba ze śpiączki. No i to było fantastyczne uczucie, po prostu tak. No, osoba, która... Można jakby domyślać się tylko, że czas robi swoje, więc kiedy przetrzymała ta osoba ten czas, kiedy tam coś było ważne, konflikt się skończył, ona wróciła do zdrowia. Temat się nie ma. zakończył. Tak. Panie Zbigniewie, bo Pan przecież prowadzi warsztaty, uczy Pan właśnie takich Tak, tak. młodych ludzi. Jak Pan, gdyby tu Pani Moniki nie było, co by mógł Pan powiedzieć o takich młodych osobach, które interesują się taką tematyką, bo kiedyś Pan tam sam zaczynał. Ja tak, powiem tak, że jest duże zainteresowanie wśród młodzieży i nie tylko młodzieży, bo starsi też poszukują i tak dalej, tylko nie wszyscy po prostu słyszeli, wiedzą, że jest coś takiego jak chirurgia fantomowa i tak jak ja błądzą tam po tych różnych innych, prawda, technikach, które w zasadzie zawsze można użyć do pomocy przy czymś jak trzeba. Dobrze wiedzieć, bo to większa świadomość i jest inaczej. Więc ja myślę, że jeżeli taki ktoś jest zainteresowany i dotrze do mnie, to po takim naszej konsultacji i rozmowie wiemy, czy się nadaje do tego, czy przyjdzie za pół roku i będzie akurat gotowy. Właśnie chodzi o to, żeby był gotowy wewnętrznie. Reszta to jest całkowita praca nad uczniem, żeby go ustawić i wtedy dopiero możemy zacząć pracować. No ja Także- też ze swojej strony chciałam dodać, bo u mnie właśnie była taka sytuacja, że u mnie te wszystkie zdolności, to wszystko, no, ludzie mają zdolności, każdy ma inne, prawda? I są ludzie tacy bardziej skierowani w tematy ezoteryczne, tak więc jeżeli ktoś czuje, że coś tam więcej jest, że coś eksploduje tak jak we mnie, coś próbowało wybuchnąć, coś próbowało się pokazać, a było blokowane, to naprawdę proponuję skontaktować się z jakimś
mistrzem albo reiki, albo medycyny fantomowej, tak jak tutaj, że po prostu zacząć to, ponieważ takich ludzi jest sporo, ludzie po prostu nie wiedzą, że tam mają i zastanawiają się czemu ja Jakieś nie duże czuję tego predyspozycje świata. Tak. w danym kierunku. Ludzie są, jest ich naprawdę wiele i każdy ma różne inne zdolności, a takich ludzi potrzeba, żeby świat właśnie wznosił się w kierunku oświecenia. Ja mogę dodać jeszcze do tego, na moim przypadku, kiedy dobrych parę lat temu pytałem kiedyś ojca, kto to był Leonardo da Vinci, to on mówi, że to był wspaniały człowiek, geniusz i tak dalej. I ja mówię, no ale tyle lat minęło i czemu tych geniuszy nie ma więcej, prawda? No bo wiesz, on był wszechstronny i tak dalej, ładnie mi to wytłumaczył. Myślałem nad tym tydzień, przychodzę do taty i pytam z powrotem. Mówię, tato, ale on nie skończył studiów, a najlepszy to jak? Akademia Sztuk Pięknych to co? No i on wtedy powiedział, wyraźnie mówi, że nie święci garki lepią. Mówi, wystarczy po prostu się skupić i bardzo tego pragnąć i później zrobić. Po 10, może 15 latach wróciłem do tego tematu myśląc i tak się zastanawiałem, gdybym ja chciał namalować taki obraz jak Leonardo, to wtedy ojciec powiedział, że możesz namalować, nie ma problemu. Po 15 latach spróbowałem i dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że jestem w stanie zrobić każdą kopię obrazu bez mrugnięcia oka i nie ma problemu. Zrobiłem kilka, no ale to jest czasochłonne. No teraz może jak będzie więcej czasu, to wrócę do tego, Czyli też wiele uzdolnień pan posiada. żeby już malować sobie dla przyjemności po prostu. Ale wtedy to wydawało się, że pieniądze najważniejsze. Jednak z czasem doszedłem do wniosku, że najważniejsze jest to, czego się nie da kupić za pieniądze. Czyli to, co możemy zabrać ze sobą na tamten świat, jakby powiedzieć. Czyli ewentualnie tylko same dobre uczynki, które żeśmy zrobili, bo materia zostanie. Panie Zbigniewie, jak pan ocenia po 2 latach panią Monikę? Bo to przecież kiedyś po raz pierwszy spotkaliście się na warsztatach. Dziś już 2 lata prowadzi sama gabinet. Jak pan ocenia? Ja powiem tak, jestem daleki od wszelkiego oceniania ludzi i długo się tego uczyłem i się uczę cały czas, bo to jest trudne, żeby widzieć głupotę czasem i nie zareagować, ale no, tu w tym przypadku jesteśmy wszyscy, więc możemy spokojnie powiedzieć, że jest na właściwym miejscu, robi wszystko właściwie, nie mam żadnych zastrzeżeń. Oby tak dalej szło, będzie zawsze lepsza ode mnie. Nie My widzę jesteśmy problemu. w stałym kontakcie, jeżeli jest jak ja mam jakiś cięższy przypadek, a do mnie trafiają zazwyczaj cięższe przypadki. To tak jak mówiliśmy, na początku przychodzą te trudne, Tak. ale bo nam się wydają, ale kiedy już przeskoczymy ten moment, potem one będą normalne. Także to nie ma już teraz trudny przypadek. Już tak bliżej zakończenia, czy jest coś niebezpiecznego w chirurgii fantomowej? Czy można popełnić jakiś błąd, który może przynieść jakieś straty albo dla osoby, na której się to wykonuje, albo dla nas samych? To ja powiesz, poczekaj sekundę, to ja zadałam to samo pytanie, jak byłam na szkoleniu. Mówię, tak, nauczycielu, proszę powiedz mi, a co ja mam zrobić? Jak na przykład, no tak jak mówił tutaj Zbyszek, no nie wiem, wyjmuję komuś wątrobę, powiedzmy. Albo serce. I nie, serca nie można, to są Akurat zasady. serca się nie wyjmuje. Są zasady, ale no trzymam tą wątrobę i mówię, no jak ktoś się przerazi i ucieknie, to co, to ta wątroba mi zostanie w ręku, czy co? I co pan Zbyszek powiedział? To znaczy, ja już tłumaczę, to jest bardzo proste. Fantom, jeżeli go puścimy z pewnej odległości, on wróci. Dlatego technika polega na tym, że jeżeli oczyszczamy to na pewną odległość od aurun człowieka, żeby to poszło tam, gdzie ma iść, a nie wróciło do pacjenta. Ale jeżeli byśmy taki Jest w fantom... Australii na przykład. Tak, tylko że my wtedy No. ściągamy całe ciało eteryczne. My nie ściągamy tylko wtedy okej. jego Rozumiem. wątroby. I wtedy ono sobie wróci z powrotem. Problem jest tylko jeden, że jeżeli pacjent widział i czułby i on by się pytał, panie Zbyszku,
No bo ta pani mi robiła i nie włożyła, tylko poszła, powiedziała, że ma teraz stresa i nie da rady, bo się uczy, nie? No więc no wypadałoby wtedy podejść, żeby on widział, że myśmy mu to włożyli z powrotem. Ono już dawno wróciło na swoje miejsce, ale on wtedy śpi spokojnie, że jednak poszedł i mi to włożył. Zabieg jak jest zaczęty, Bo to to jest musi być kwestia- zakończony. Psychiki. No właśnie, bo przecież są różne osobowości, tak? I ktoś może potem, tak jak pan mówi, nie spać, bo przecież no coś, Czuje, coś że jest mu gorzej, brakuje, tak. jest gorzej niż było. Oczywiście, więc ja myślę, że takich przypadków nie ma, tak żeby się, przynajmniej ja się nie spotkałem z czymś takim, ale myślę, że należałoby pacjenta spokojnie uspokoić, że wszystko jest na swoim miejscu, sprawdzić, zobaczyć i tak dalej, że on nawet nie zadaje już pytania, bo już widzi, że już poprawione, jeszcze coś tam żeśmy dorobili, prawda, i wszystko gra. Teoretycznie nie można mu zaszkodzić, pod warunkiem, że no nie robimy jakichś głupot, nie mówimy mu głupot, tak jak się idzie do wróżki czasem i wie pan, bo pana spotka coś złego. Skręci pan i w prawo, a pan specjalnie skręci w lewo. to jeżeli tak byśmy powiedzieli, to pacjent mogłoby mu to zaszkodzić. Dlatego trzeba uważać, co się mówi, lepiej nic nie mówić i jest chyba najlepiej. To jest tak, że jeżeli chodzi o Centralną Polskę, to pani Monika, kontakt, Tak. strona internetowa, jak się skontaktować? Tak, mój numer telefonu zazwyczaj jest 661 805 884. Mam też swoją stronę facebookową, ona się nazywa po angielsku, ponieważ ja też operuję na rynkach zagranicznych. Nazywa się Sunshine's Moon Healing i jest to na Facebooku. I mam też Instagrama, na którym też coś tam publikuję, aczkolwiek więcej na temat medycyny fantomowej i ogólnie tego, czym ja się zajmuję, opisane jest na Facebooku. I można się spotkać na żywo w Można się Warszawie albo tak. online, gdziekolwiek się jest. Tak, tak. Ja ogólnie w większości teraz pracuję zdalnie, ponieważ ja sporo podróżuję. Jest też spore zapotrzebowanie też na to wszystko, tak więc no i dla mnie to jest satysfakcja ogromna, tak, jak mogę pomóc, tak więc... Południowy wschód Polski, czyli Krosno, to tutaj pan Zbigniew, jakiś kontakt do pana To strona? by było koło Krosna, Krościenko-Wyżne, telefon 605 050 307. Jeżeli już, to bardzo bym prosił o poważne telefony, bo często takie drobiazgi różne, że no po prostu Na przykład? zajmują, no czy jutro tam na przykład wygram w sądzie sprawę, czy nie wygram, czy na przykład jakieś inne. Oczywiście, że można się w to bawić, ale tego jest tak dużo, że czasowo zajmuje to pół dnia. Także tylko konkretne przypadki. Inaczej jest, jak pacjent przychodzi i wie, po co przyszedł i czego oczekuje, to mu mówimy, że to jest do zrobienia i on z tym idzie do domu. A przychodzą z ciekawości, pytają o różne rzeczy, nie wierzą, nie są gotowi na to, bez sensu. Także A jakieś najbliższe spotkanie warsztatowe? Coś się szykuje? Indywidualnie. Indywidualne bardziej są, tak? tak, bo jest po prostu tak, że jest trudno zebrać 10 osób naraz, kiedy indywidualne jest o tyle lepiej, że można przekazać więcej wiedzy, chociaż to jest takie zdania by były policzone, bo jak jest więcej osób, to jest więcej pytań, Tak, i są których różne by te nie pytania. zadał ktoś inny, prawda? Więc i tak dalej, ale to zależy wszystko od tego, każdemu się śpieszy, jak już to chciałby już od razu i tak dalej. Także są po 2 osoby, po 3, to zależy. I jeszcze jak miałem wykłady w Instytucie Psychologii Stosowanej w Warszawie, to wtedy z Instytutu przychodziło na przykład 7-8 osób z klasy, którzy decydowali się na po prostu konkretny kurs już. Także to było po prostu tak, gdzie była większa grupa ludzi. Akurat jestem przygotowany na większą grupę ludzi, więc u mnie jest taki, ja to nazywam ośrodek, czy tam 3 domeczki kampingowe. Można przyjechać. Także dokładnie można przyjechać sobie, przypuśćmy na kilka dni, zrelaksować się, piękne miejsce, a przy okazji skorzystać z zabiegów i odpocząć, prawda? Ewentualnie ktoś przyjeżdża z daleka, porobimy zabiegi, możemy wtedy dłużej porozmawiać, przenocują, pojadą sobie rano na spokojnie. Sprawa jest zawsze do załatwienia. Zapraszam jak najbardziej.
Ja ogromnie Państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pewnie nie... Jeszcze raz się spotkamy na pewno. Drodzy Państwo, Monika Włoszczak i Zbigniew Żywiec, osoby, specjaliści, którzy zajmują się chirurgią fantomową. No, jakby nie było, dosyć oryginalna sprawa tutaj u nas w Europie, w Polsce, ale ciesząca się dużą zainteresowaniem, jakby nie było. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego, dobrej, spokojnej nocy. Studio VTV wypromowało wiele znakomitych metod wspomagania organizmu. Techniki, które pomagają podnosić świadomość, ale przede wszystkim osobowości, które tak bardzo lubicie dzisiaj oglądać. To wiele lat naszej pracy. Jeżeli mogłeś obejrzeć to nagranie, to w ramach wymiany energii udostępnij ten program. Zostaw like lub komentarz, subskrybuj kanał lub wspieraj działalność poprzez wpłatę na konto fundacji lub PayPal. To bardzo ważne. Dziękuję wszystkim za aktywne wsparcie. Michel Rachel.